Cześć, Tomek z tej strony, od kelnera do milionera.pl. Witam Was serdecznie i w dzisiejszym filmie opowiem Wam kolejny raz o kryptowalutach, a mianowicie pokażę Wam, jak dokładnie inwestować w kryptowaluty, a właściwie to pokażę Wam, jak ja inwestuję w kryptowaluty oraz przedstawię Wam dokładnie moją strategię inwestycyjną. I w tym filmie dowiecie się, czy w ogóle warto inwestować w kryptowaluty, jakie są wady i zalety tego modelu zarabiania czy inwestowania, jakie kryptowaluty do swoich inwestycji wybrać, jaka jest moja strategia, pokażę Wam ją dokładnie i pozwolę Wam utworzyć też własną strategię na podstawie mojej strategii. Podpowiem, kiedy sprzedawać kryptowaluty, kiedy jest dobry moment, przedstawię 10 przykazań inwestowania w kryptowaluty, podpowiem, jak zacząć, jeśli jeszcze nie potraficie, no i postaram się odpowiedzieć na pytanie, jaka jest przyszłość kryptowalut na świecie i czy w ogóle warto w tą grę wchodzić. I teraz na początek dwie kwestie. Po pierwsze, jeżeli jesteś osobą początkującą i chcesz się dowiedzieć, jak dokładnie krok po kroku zakupić swojego pierwszego bitcoina, kryptowaluty, jak działa cały system blockchain, to ja w tym filmie nie będę tego tłumaczyć. Odsyłam do mojego ostatniego filmu, czy posta na blogu, czy darmowego kursu zakupu kryptowalut, który udostępniam. Wszelkie linki poniżej bądź gdzieś tutaj i tam się można dowiedzieć wszelkiego rodzaju podstaw, a tutaj będę mówił już o konkretnych strategiach. I druga sprawa, to nie jestem doradcą inwestycyjnym i to, co ja tutaj pokazuję, to są tylko moje przemyślenia i moje strategie, które ja stosuję u siebie, które dotychczas przynoszą mi całkiem fajne zyski, także warto posłuchać, się zainspirować i wszelkiego rodzaju decyzje finansowe, tak jeżeli chodzi o swój biznes, inwestycje, jakiekolwiek tego typu ruchy, no podejmujecie sami, bo są to Wasze pieniądze i warto o tym pamiętać i zaczynamy. Pierwsza sprawa to, czy w ogóle warto inwestować w kryptowaluty. I otóż, jeżeli się interesujecie rynkiem kryptowalut, to wiecie, że jest to rynek bardzo w pewnym sensie niestabilny, ponieważ na kryptowalutach w przeciągu wielu lat mamy ogromne wzrosty i ogromne spadki. I tu chodzi o to, że kryptowaluty mają takie dwa oblicza. Z jednej strony wiele osób promuje kryptowaluty, ponieważ na tym zarabiają i kryptowaluty są niesamowicie ciekawym aktywem czy sposobem inwestowania swoich środków, gdzie możemy, jeżeli robimy to mądrze, edukujemy się, możemy naprawdę dużo zarobić, czy po prostu nawet podwoić swój kapitał. Tak? Nie mówię tutaj o inwestycjach razy 1000%, ale 150, 200, 300% w ciągu roku jest jak najbardziej możliwe, co pokazały nam wykresy Bitcoina czy Ethereum, ale z drugiej strony mamy takie oblicze właśnie ryzyka, że możemy kapitał stracić, mamy duże spadki i warto o tym pamiętać i ja oczywiście na te obiekty też postaram się potem odpowiedzieć, jak zrobić, żeby to ryzyko zminimalizować, ale każdy z nas ma inną tolerancję na ryzyko i warto o tym pamiętać, że kryptowaluty są grą, która może nam dużo przynieść, ale też możemy w tym dużo stracić. Warto o tym pamiętać i każdy też tą właśnie tolerancję ryzyka ma inną, bo jedne osoby grają bardzo bezpiecznie i dla niektórych osób 5% zysku rocznie zainwestowanego kapitału to będzie sukces. Dla innych podwojenie kapitału będzie marnym wynikiem. Ja tylko podpowiem, że na Bitcoinie czy na Ethereum, to już w ogóle o tym zaraz, udało mi się osiągnąć bardzo fajne stopy zysku. Na Ethereum na przykład kilkaset procent, na Bitcoinie 200%, także można, tak? Tylko trzeba o tym ryzyku pamiętać. I kolejna sprawa, o tym też przejdę później, jeżeli będziemy mówić o przykazaniach inwestowania, to żeby inwestować w kryptowaluty, przynajmniej ja tak robię, niewielki procent swojego kapitału. I co to oznacza? No oznacza to, że jeżeli macie na koncie powiedzmy 15 tysięcy, no to zainwestowanie powiedzmy 500 zł, 1000 zł w kryptowaluty i edukowanie się i robienie to mądrze będzie krokiem jak najbardziej ok. A jeżeli macie na koncie również powiedzmy 15 tysięcy złotych i zainwestujecie wszystko bez wiedzy i macie do tego na utrzymanie rodziny, będzie to totalną głupotą. Także warto pamiętać o tym. Ja inwestując w kryptowaluty inwestuję 10-20 tysięcy złotych powiedzmy mojego kapitału i w tym momencie jest to dla mnie właśnie niewielka część kapitału. Ja jestem w stanie go stracić, czy stracić połowę, ale jeżeli go sobie podwoję, potroję w ciągu roku czy dwóch, to będę bardzo zadowolony. Jest to taka troszkę gra, uczę się, kręci mnie to i warto o tym pamiętać, że dla każdego z Was inna kwota będzie w porządku. Poparta oczywiście edukacją. Warto mieć strategię, o czym powiem za chwileczkę. No i jeszcze taka historia w ramach ostrzeżenia. Słyszałem kiedyś o panie młodym, który całe pieniądze na swoje wesele, w sumie to nie wiem, czy został panem młodym finalnie, przeznaczył na inwestycje w kryptowaluty, no i je stracił, no i przez to jego wesele chyba się nie odbyło i nie chcę nawet wiedzieć, jak jego narzeczona
była na niego zła. Także warto pamiętać, że w każdej sytuacji ten kontekst będzie inny. Nie ma czegoś takiego jak mała kwota, duża kwota, ale każdy powinien raczej inwestować, szczególnie w tego typu ryzykowne rzeczy, no, mniejszą część swoich zarobków. Oczywiście są osoby, które inwestują grube pieniądze, dużą część swoich zarobków i świetnie na tym wychodzą, no ale też wiele osób w ten sposób straciło sporą część swojego kapitału. Także warto o tym pamiętać, nie śpieszyć się, edukować i małymi krokami iść do przodu, o czym też będzie zaraz. Ok, punkt numer 2, czyli jakie kryptowaluty wybrać. Po pierwsze, warto poznać teorię. I jeszcze raz odsyłam do mojego filmu, posta na blogu czy darmowego kursu zakupu kryptowalut podstawowych, takich jak Bitcoin czy Ethereum. I żeby w ogóle wybierać kryptowaluty, trzeba poznać teorię, jak działa system blockchain, na czym to polega, jakie są giełdy kryptowalut. Wszelkie linki są poniżej tego filmu. Jeżeli ktoś chce sobie już skorzystać, to warto znać właśnie podstawy, poznać teorię i wtedy dokonać wyboru. Ja osobiście inwestuję w największe kryptowaluty, w najpopularniejsze, ponieważ one, pomimo dużych możliwości zysku i zwrotu, są jednak najstabilniejsze, jeżeli można tak nazwać, że istnieje coś takiego jak stabilność w rynku kryptowalut, ale ja inwestuję w Bitcoina, który jest tak zwanym cyfrowym złotem. Jest to taka czysta waluta, jeżeli chodzi o no, po prostu płatności, tak, czy można ją sobie kupić, przechowywać. Jest ona najstarszą walutą, jeżeli jeszcze tego nie wiecie, dość prostą i takim właśnie cyfrowym złotem, które teraz no, coraz bardziej zyskuje na popularności. I drugą walutą, w którą ja inwestuję i w którą nawet troszeczkę bardziej wierzę, bo Bitcoin wciąż ma ogromny potencjał do wzrostów, ale uważam, że no, waluty takie jak Ethereum mają jeszcze większy potencjał do wzrostów, aczkolwiek ryzyko jest troszeczkę większe. Ethereum jest również kryptowalutą, ale jest ono takim językiem oprogramowania, która umożliwia łączenie aplikacji, decentralizacji płatności i chodzi o to, że ona jest cały czas rozwijana i jeżeli będzie rozwijana tak, jak się to zapowiada, może być tak, że jej wartość dosłownie wystrzeli, czyli gdzieś te możliwości są o wiele większe, ale też istnieje ryzyko, że na przykład będzie rozwijana źle, aczkolwiek jest bardzo popularna, drugim takim największym aktywem na rynku kryptowalut i Bitcoin i Ethereum to jest chyba, jak się nie mylę, 80% całego rynku i reszta, bym powiedział, są to altcoiny, które są bardzo różnymi kryptowalutami, są to różne projekty, lepsze, gorsze, każdy z nich jest inaczej rozwijany i jeżeli nie chcecie bardzo w temat wchodzić, chcecie trzymać długoterminowo na przykład kryptowaluty, to polecam właśnie się zainteresować Bitcoinem czy Ethereum. Altcoiny, inne kryptowaluty trzeba w temacie siedzieć, śledzić, być na bieżąco. Tutaj raczej można sobie spokojnie działać według strategii inwestycyjnej i tego się tutaj będziemy trzymać. I i moje portfolio składa się głównie teraz w dużej mierze nawet bardziej z Ethereum. Miałem więcej Bitcoina, sprzedałem. Teraz posiadam więcej Ethereum, które uważam no może być bardziej przyszłościowy, czyli może nie tyle, że nie jest przyszłościowy Bitcoin, ale Ethereum może nawet więcej zyskać w przyszłości. Także w moim portfolio znajdują się te dwie największe, najbardziej popularne kryptowaluty, czyli gdzieś to ryzyko jednak minimalizuję na tym ryzykownym rynku. Ok, jaka jest moja strategia? Teraz opowiem o mojej strategii i teraz tak, przypomnę jeszcze, że w mojej strategii i w każdej strategii osoby, powiedziałbym, rozważnej, powinny być kapitał zainwestowany w kryptowaluty niewielki, cokolwiek to znaczy dla każdego z Was, ale 5-10% kapitału czy oszczędności, pieniędzy, które posiadacie, raczej więcej bym szczególnie na początku nie inwestował, chyba że jesteście bardzo doświadczeni, wtedy można już się bardziej bawić. Moja strategia to jest właśnie Bitcoin oraz Ethereum. Trzymam w długim terminie te dwie kryptowaluty, dokupuję, gdy spadają. I teraz kiedy dokupić kryptowalutę, tak? Potem będzie jak sprzedać. Ja dokupuję kryptowalutę, gdy spada. A spada wtedy, gdy mamy jakąś górkę, no i mamy korektę, spadek 20-30%, czasami nawet więcej się zdarzało na przestrzeni lat. Ale rynek kryptowalut charakteryzuje się tym, że mamy duże wzrosty, duże spadki, spore wahania, no i nie jesteśmy w stanie nigdy określić, kiedy jest najlepszy moment na sprzedaż. O tym też zaraz, ale jeżeli kurs spada o 20-30%, no to już jest nie najgorszy moment na kupno. Jeżeli wtedy dokupujemy sobie kryptowaluty, no to możemy w miarę stwierdzić, że jest to nie najgorszy moment, żeby dokupić. Ja tak dokupuję. I teraz podstawową rzeczą w całym tym filmie, żebyście sobie zapamiętali, to jest zapisana strategia, czyli zaczynaj z wizją końca. I teraz to się tyczy nie tylko inwestowania w kryptowaluty, to się tyczy też swojego biznesu i w ogóle życia, żeby mieć zapisaną wizję końca, zapisane
cele. I teraz co to oznacza? Musicie sobie swoją strategię po pierwsze zapisać, bo jeżeli tego nie zrobicie, to może być tak, że kupicie po jakiejś cenie Bitcoina czy Ethereum, będzie Wam fajnie szło, nagle będzie spadek o 20-30% i spanikujecie i sprzedacie na przykład kryptowalutę taniej niż ją kupiliście, czyli będziecie się stresować przez pół roku i jeszcze na całym interesie stracicie. Jeżeli będziecie mieć strategię zapisaną, to oto w tym momencie będziecie się jej trzymać. Całe te spadki, wzrosty będą dla Was łatwiejsze do zniesienia, ponieważ wiecie, na co dokładnie czekacie i jeżeli nie będziecie mieć tej strategii zapisanej, no to będziecie się wahać i podlegać emocjom, którym każdy z nas podlega. I teraz jak ta strategia powinna wyglądać? Oczywiście nie ma jednej strategii określonej, ale moja strategia jest zawarty screen strategii w poście na blogu, polecam. Ja Wam dam tutaj przykładową strategię, którą możecie sobie dla każdej kryptowaluty stworzyć. I teraz ja sobie kupuję, załóżmy, Bitcoina czy Ethereum za określony procent moich oszczędności. O tym już było wcześniej. No i wyznaczam sobie etapy sprzedaży kryptowaluty. Powiedzmy, że kupiłem Bitcoina za $5000 w marcu, tak? Zeszłego roku. No wtedy taka cena była, to się dzisiaj wydaje kompletnie nieprawdopodobne, ale tak było. I powiedzmy, że w pierwszym etapie 20% moich inwestycji wyprzedaję, gdy cena osiągnie $40,000. Taki moment już był, tak? I to jest pierwszy punkt. Drugi punkt to załóżmy 20% wyprzedaję, gdy cena osiągnie $60,000 i załóżmy całą resztę, gdy będzie $100,000. Tutaj brakuje jednego zera. I to jest na przykład przykładowa strategia na sprzedaż Bitcoina czy Ethereum. Jeżeli chodzi o Ethereum, to powiedzmy, że tutaj od strony może nie procentowej, ale od ilości danej kryptowaluty kupujemy sobie, załóżmy, 10 Ethereum. No i powiedzmy, że kupiliśmy to Ethereum. Ja kupiłem Ethereum w sierpniu zeszłego roku za około $300-400. Teraz jest warte 1300. No i w tym oto momencie zakładam sobie na przykład, że jedno Ethereum wyprzedaję za $2500 i załóżmy, że moja inwestycja się zwraca, odzyskuję jakiś tam kapitał i w tym momencie zostaje mi 5 Ethereum, czy ile tam, w zależności od tego, ile kupiłem, moja inwestycja się zwróciła, jestem bezpieczny, nie ryzykuję i resztę Ethereum trzymam. No i na kolejnym etapie, załóżmy przy 4000, wyprzedaję jedno Ethereum i załóżmy 4 Ethereum przy kwocie 5000 za jedno Ethereum. No i w ten to sposób kapitał wyciąga na początku i resztę sobie realizuje zyski przy określonych progach. I teraz te progi można sobie oczywiście rozpisać samodzielnie, w zależności od tego, co uważamy, że jest możliwe do osiągnięcia cenowo. Bitcoin szacuje się, że w tym roku 2021, swoją drogą ciekawe, co będzie rok po opublikowaniu tego filmu, jakie będą ceny, szacuje się, że może osiągnąć spokojnie $100,000, co według mnie jest możliwe, bo jeszcze rok temu szacowało się, że Bitcoin przebije 10 000. Dzisiaj cena 10 000 wydaje się śmiesznie niska, gdzie każdy by chciał wtedy kupić jak najwięcej Bitcoina, jeżeli tak spadnie, w co wątpię raczej, chociaż może kiedyś. To dzisiaj cena 100 000 wydaje się całkowicie realna. Myślę, że może być to w przeciągu kilku lat nawet kilkaset tysięcy. Oczywiście z dużymi spadkami i dużymi wzrostami. To nie jest tak, że będzie spokojnie rosnąć. I tak samo z Ethereum, które może naprawdę wybuchnąć i bardzo podgonić Bitcoina i może być to cena 2000, może być to 20 000 za kilka lat. Tego też nie wiemy, ale rozpisanie sobie takiej strategii rozsądnej, opartej na jakichś prognozach może po prostu uratować nam skórę, gdy te kursy kryptowalut będą spadać, rosnąć. My musimy po prostu tą strategię mieć, zapisać sobie ją i trzymać się bezwzględnie tych progów. Jeżeli kryptowaluta spada, nie panikujemy, może sobie dokupujemy jeszcze i gdy osiąga te progi, realizujemy swoje zyski. To jest bardzo ważne, żeby też swoje zyski kiedyś zrealizować. Mając takie progi, możemy spokojnie przeczekać pół roku, rok, kilka lat i swoje zyski zrealizować. Warto się cofnąć do historycznych wykresów Bitcoina czy Ethereum, jak to wyglądało. Były ogromne wzrosty, ogromne spadki. Jeżeli ktoś miał określone progi, no to na pewno zawsze na tym dobrze wyszedł i może nie sprzedał kryptowaluty w najwyższym punkcie, bo żaden ekspert nie jest w stanie stwierdzić, kiedy jest idealny moment na sprzedaż, ale osiągnął swoje progi, zyski były bardzo dobre i myślę, że taka osoba nigdy nie żałuje, a osoby, które nie mają strategii, niestety są poddane losowości i często na tych kryptowalutach tracą. Także kiedy sprzedawać kryptowaluty? No przede wszystkim, tak jak powiedziałem, tutaj trzymać się konkretnych progów sprzedażowych, nie panikować i być osobą cierpliwą, która
jednak nie boi się w dłuższym terminie obserwować tych spadków i wzrostów. Ja patrząc na moje portfolio, często widzę, szczególnie ostatnio, jak były duże wzrosty, też troszkę spadki. Widziałem, jak na przykład kilka tysięcy dolarów w ciągu jednej doby było mi na moim koncie, tak, w mojej aplikacji Coinomi, gdzie przechowuję dużą część moich kryptowalut, ale to potem się odbudowało i warto pamiętać, że strategia inwestycyjna pomaga nam przetrzymać te trudne chwile. Ok, 10 przykazań inwestowania, będę czytał z monitora, bo ponieważ nie jestem w stanie ich zapamiętać. Pierwsze przykazanie to edukuję się i znam podstawy kryptowalut, tak, rynku. Czyli jeżeli wchodzimy w jakiś rynek kryptowalut, to po prostu trzeba się edukować. Trzeba poznać teorię, poznać podstawy, jak działa system blockchain, jak wszystko możemy robić, tak? Kupić może na początku małe kwoty, jeżeli chodzi o kryptowaluty, przećwiczyć sobie proces, dopiero potem, jak już poznamy cały rynek, działać. Polecam post na moim blogu o tym, jak działa właśnie rynek kryptowalut. Punkt numer 2. Inwestuję w największe kryptowaluty, to jest tylko jeżeli chodzi o mnie, w Bitcoin, Ethereum oraz takie, które znam i rozumiem. Punkt numer 3. Kupuję kryptowaluty jedynie za niewielką część moich oszczędności. Tak jak mówiłem, 5%, może maksymalnie 10%, ale za oszczędności, które jesteśmy w stanie stracić. 4. Staram się kupować kryptowaluty, gdy cena spada, tak? Czyli po górce, gdy mamy jakieś załamanie, wtedy jest najlepsza okazja, żeby taką kryptowalutę kupić. Numer 5. Posiadam rozpisaną strategię inwestycyjną, najlepiej w arkuszu online, z określonymi progami i się jej trzymam. Numer 6. Gdy inwestycja się na przykład podwoi, to jest bardzo ważne, to sprzedaję część kryptowaluty, żeby odzyskać swój kapitał, a cała reszta, która została bez ryzyka, pracuje na swoje zyski. Punkt numer 7. Sprzedaję właśnie kryptowaluty, gdy osiągną one określone przeze mnie progi cenowe. 8. Wcześniej czy później wychodzę z inwestycji, żeby swoje zyski osiągnąć. To jest bardzo ważne, żeby też nie trzymać kryptowaluty nie wiadomo jak długo, chociaż są różne strategie. Nie mówię, że to jest najlepsza i idealna czy jedyna, ale też swoje zyski warto wcześniej czy później zrealizować, bo o to tutaj chodzi, tak? Żeby na przykład swoje pieniądze odzyskać i coś sobie za to kupić, może jakąś nieruchomość. Punkt numer 9. Mam świadomość, że sporo ryzykuję. Inwestowanie w ogóle wiąże się z mniejszym bądź większym ryzykiem. Wiadomo, że inwestowanie na przykład w nieruchomości to też ja preferuję. Ostatnimi czasy jest mało ryzykowne, aczkolwiek też nie daje dużych możliwości zarobku, chociaż zabezpiecza kapitał, gdzieś tam ten kapitał rośnie i mamy dochód pasywny, ale warto pamiętać, że po prostu dużo ryzykujemy. No i punkt numer 10 to tworzę własny biznes, zarabiam pieniądze, inwestuję również właśnie w bezpieczne aktywa, czyli zarabiamy na etacie we własnym biznesie, tworzymy może jakieś bezpieczne aktywa i dopiero część swoich zarobków, gdy jesteśmy bezpieczni, gdy mamy źródło dochodu, może jakieś inne bezpieczne inwestycje, dopiero wtedy inwestujemy w kryptowaluty, jakiś niewielki część swojego kapitału, tak żeby to było fajną grą, co jest coś ciekawego, gdzie możemy dużo zarobić, ale żeby to nie sterowało naszym życiem, emocjami i nawet w razie, gdyby stało się coś złego, to żebyśmy mogli spokojnie iść do przodu, żebyśmy byli bezpieczni, żeby nasze życie, rodzina miały dochód zapewniony. Także to jest bardzo ważne. Punkt numer 6. Jak zacząć? Przede wszystkim polecam film na moim kanale, gdzie wyjaśniam podstawy kryptowalut, darmowy kurs kryptowalut na moim blogu, wszelkie linki poniżej. I jeszcze, jeżeli mówimy właśnie o tym, jak zacząć, warto próbować swoich sił na małych kwotach, poznać teorię, może kupić sobie za 50-100 zł jakąś pierwszą kryptowalutę, przelać na portfel zewnętrzny, z powrotem na giełdę, żeby cały proces poznać, popełnić ewentualnie swoje pierwsze błędy i dopiero wtedy jesteśmy gotowi, żeby robić coś więcej. I ostatni punkt to, jak ja widzę przyszłość kryptowalut i co w ogóle warto robić. Otóż uważam, że kryptowaluty są niesamowicie ciekawym i bardzo przyszłościowym tematem, o czym się mogliśmy przekonać w ciągu ostatnich 10 lat. W obecnym momencie wiele instytucji wchodzi w temat Bitcoina, a potem wejdą też prawdopodobnie wiele innych kryptowalut, szczególnie w Ethereum, co skutkuje oczywiście ostatnio już dużymi wzrostami cen na rynku walut i kryptowaluty wbijają się w kolejne rynki, w kolejne branże. Duże firmy inwestują w nie swoje pieniądze. Coraz więcej osób o nich mówi. Na YouTube jest pełno materiałów o kryptowalutach i uważam, że kryptowaluty w takiej formie, czy też w zmodyfikowanej, bo to się będzie zmieniać, bo
Myślę, że Bitcoin nie zostanie i Ethereum, ale niektóre waluty, czy te tak zwane altcoiny spadną. Gdzieś tam z pierwszej dziesiątki wiele nowych się pojawi projektów, niektóre się rozrosną i dużo się jeszcze zmieni, ale temat kryptowalut jest bardzo przyszłościowy, warto się go uczyć, bo raz, że warto inwestować, się bawić, grać w to wszystko, bo to jest po prostu ciekawe i daje spore możliwości nauki, ale też powstanie wiele branż związanych z kryptowalutami, wiele firm, wiele miejsc pracy. To nie jest tak, że Ty musisz inwestować w kryptowaluty, duże kwoty, możesz się tym bawić, ale możesz na przykład pracować w firmie, która zajmuje się kryptowalutami, bo się na tym znasz, bo to lubisz, bo to Cię interesuje. Można przecież pracować dla giełdy kryptowalut, są aplikacje, które przechowują kryptowaluty, są serwisy o kryptowalutach, jest mnóstwo gałęzi, które się wywodzą z kryptowalut i będzie ich coraz więcej. Temat zdecentralizowanych płatności bardzo się rozrasta i myślę, że przez następne 5-10 lat będziemy świadkami ogromnego wzrostu zainteresowania tematem, możliwości inwestycyjnych, możliwości zawodowych, biznesowych. Także ja uważam, że nawet dla samego siebie pod kątem ogólnie rzecz biorąc zawodowym warto się uczyć tematu, być na bieżąco i zainteresować się tym, co się dzieje i będzie dziać w tym temacie. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film pomoże Wam stworzyć własną strategię inwestycyjną. Ja Was zapraszam do zapisania się na darmowy kurs kryptowalut, link poniżej, na darmowy kurs Amazona i biznesu online. Też przy okazji dostaniecie dostęp. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli podobają Wam się filmy o biznesie, o Amazonie, o zmianie swojego życia. No i do zobaczenia w innych moich filmach. Dzięki, na razie, cześć.